To tak. Wiedziałam, że ciebie i chłop coś łączy, ale... Dotychczas myślałam, że to tylko zwykła przyjaźń. No cóż, ale proszę cię, nie mów nikomu. To tylko skomplikowałoby sprawę. Reiter, chłop prosi, żebyś przyszedł do niej do zamku. Och, wybacz, Bri, porozmawiamy później. Szczerze? Nigdy nie sądziłam, że osobiście spotkam królową Arasinu. A ja, że spotkam słynnego, błękitnego Feniksa. Ty naprawdę dowiedziałaś się o tym dopiero teraz? Nikt wcześniej nie przypuszczał, że jesteś... No wiesz... Nie do końca zwykłym dzieckiem. Do czasu tego słynnego pożaru to właściwie nikt. Chociaż Hestia zawsze mówiła, że w dzieciństwie spadłam z nieba, a ona znalazła mnie w lesie. Jeśli mam być szczera, to nie za bardzo jej w to wierzę. Ach, spadłaś z nieba. Sama nie wiem, jakim cudem mogłabym to w ogóle przeżyć. Być może zadziałałoby coś z tych, jak to Orion nazywa, boskich umiejętności. Boskich umiejętności. I tutaj poniekąd miał rację. Co to było? Zostawcie mnie! Co to w ogóle ma być? Co mamy zrobić? Zrób coś, Raven! Zrób coś, cokolwiek! Nie wiem! Po prostu... ją! Pomocy! Zostawcie ją! Ach, no po prostu wielce dziękuję za ratunek. Ale może zacznijmy od tego, jakim prawem te twoje węgorze atakują mnie tutaj w biały dzień. No powiedzmy, że nie powinnaś była rozpowiadać pewnych rzeczy na prawo i lewo. Och, a kogoż ja tutaj widzę? My raczej się nie znamy. 13 lat temu. Pamiętam cię. Pewnego dnia tak po prostu zaginęłaś. Co się z tobą wtedy stało? Ja... Cóż, powiedzmy, że spadłam na ziemię. Całkiem ładny ten twój smok. Och, nie jest do końca mój, ale dziękuję. Moja dawna przyjaciółka też miała do nich rękę. A więc wydaje ci się, że to może być to niebezpieczeństwo zwiastowane przez Feniksa? Nie jestem pewny, ale wiem jedno. Coś jest z nią nie tak i cokolwiek ma zamiar zrobić, to na pewno nie będzie dobre dla was. Och, no proszę. A kogo to tutaj znów przywiało? Lucas Northwind. Czyli mam rozumieć, że to jest to źródło kolorowych światełek w pobliżu zamku? Powiedzmy, że taka nietypowa teleportacja. Co tutaj robisz? To nazwisko... Tak, ten Lucas Northwind, o którym prawdopodobnie właśnie myślisz. Naprawdę? Czy to na pewno nie jest jakiś żart? Dawno się tutaj nie pokazywałem, to prawda. Czy to ma jakiś związek z Raven? Raven to dziewczyna, którą podejrzewamy o bycie Feniksem. Ach, cóż. Chyba wiem co, a raczej kogo mogłyby zwiastować jej narodziny. Niebezpieczeństwo zawsze okazuje się być tam, gdzie się go najmniej spodziewamy. O co chodzi z kartami? Dlaczego są tutaj takie ważne? Są zdecydowanie bardziej potężne, niż ci się wydaje, mój drogi. Wiesz już, kogo oznaczają, prawda? No, tak, wiem, ale... No to teraz słuchaj uważnie. Za ich pomocą mogę... wpływać na wasz świat? Raczej... może nie na świat, lecz osoby, które się w nim znajdują. Na przykład, patrz, kładąc dwie karty jedna na drugiej, mogę doprowadzić do spotkania danych osób. Spowodować ciąg małych zdarzeń, które później sprawią, że ich drogi się zejdą. Czekaj, co? A więc to tak ściągnąłeś mnie do tego świata? Ale zaraz,
Po co? Dlaczego? To akurat zrobiłem w trochę inny sposób, ale po kolei nie spieszy nam się. Właściwie tu, gdzie jesteśmy, czas rządzi się swoimi prawami. Możemy tutaj siedzieć latami, a i tak wrócisz do swoich w ciągu kilku sekund. A skoro już przy tym jesteśmy. To miejsce. Nazwijmy je może neutralną przestrzenią. Jest nieskończona i nie znajdziesz tutaj nic ciekawego. Poza przedmiotami przyniesionymi z realnego świata. Istnieje zaklęcie, dzięki któremu jesteś w stanie przenieść tu kogoś reprezentowanego przez karty. I tak właśnie z tobą robiłem wielokrotnie. Proszę bardzo, teraz i ty wiesz, jak to zrobić. Rozumiem, że próbujesz mnie nauczyć tego swojego dziwnego rodzaju magii z kartami? Cóż, pomimo, że żyję poza czasem i się nie starzeję, w każdej chwili mogę zniknąć i już nigdy nie wrócić, wiesz? A może przyjść dzień, że mnie nie będzie, a ty będziesz potrzebował tej wiedzy. Gdy mnie zabraknie, ty przejmiesz obowiązek bycia mistrzem kart. Tobi, ten cały magiczny świat utrzymuje się częściowo dzięki tobie. Im bardziej w niego wierzysz, tym bardziej prawdziwie się staje. Tobi? Och, przez kilka sekund byłeś taki... nieobecny. Przepraszam, zamyśliłem się. A przy czym byliśmy? Jeffrey chce spotkania z Hope. To chyba dobrze, prawda? Może podczas spotkania w cztery oczy Hope przekona go do zawarcia pokoju. Spotkanie na polu bitwy. Nie. Odpowiadając na prośbę waszej wysokości o spotkanie związane z negocjacjami pokojowymi, proponuję, by przybrało ono nieco ciekawszą formę. 11 dnia bieżącego miesiąca, w samo południe, w pobliżu lasu Everflight i najlepiej z dość liczną armią. Podpisano Jeffrey Riverscar. Tak, niech sobie sprowadza te swojej armii, mi tam szkoda na to czasu. Poza tym wydaje mi się, że ochota do walki i tak mu przejdzie. Jak tylko zobaczę Bry i Melody. Spróbuj doprowadzić do spotkania dwóch osób. To najprostsze zaklęcie. No dobra, więc to są Hope i Ryder, tak? I teraz mam po prostu położyć jedną na drugą? Zgadza się. Nie no, to przecież musi być zbieg okoliczności, oni i tak stali blisko siebie. No, zawsze możesz spróbować czegoś ambitniejszego. Melody Raven i Hestia stroły trochę dalej. To nie działa, nie widzę jej. Powoli, powoli. Żaden magnes jej tam nie przyciągnie. Po prostu dałeś delikatny sygnał. Teraz nagle jej się coś przypomni. Coś będzie chciała powiedzieć Hope albo Ryderowi. Oczywiście zapomnij od razu, gdy do nich dojdzie. Widzisz? Działa. Nie wydaje mi się, żeby była w jakiś sposób zaklęta. To po prostu zwykła karta. Tak samo jak wszystkie pozostałe. Wyglądają jak niepozorne kawałki papieru z obrazkami, ale ja wiem, że to coś więcej. Spokojnie, wierzę ci. Po prostu żadna fizyczna właściwość, żaden rodzaj energii, po prostu nic nie wskazuje na to, że to mogłoby wpływać na czyjeś życie. A więc jeszcze raz. O co chodziło z tymi symbolami? Więc tak, on ma pudełko kart. Każda z nich reprezentuje kogoś z nas. Ja, Raven, Melody i ty. Znaczy się, wasza wysokość, to asy. Kolejno Trevor, Karo, Kier i Pik. Ryder to dwójka Pik, Jeffrey to król Kier, Hestia to dwójka Karo. Masz to na tej kartce? Ach, no tak. Osoby ze sobą powiązane mają podobne symbole. Tak, zauważyłem. Ach. Aaron? Jego karta też tu jest, pomimo że on nie żyje. Jego żony zresztą też. Pamiętam, że te dwie były akurat przerwane na pół. Przerwane. Czekaj, mówiłeś, że przerywając kartę Jokera, czyli Snitcha, możesz go zabić. Przypuszczasz, że to on stoi za ich śmiercią? Nie mam pojęcia. To wątpliwe, oboje zmarli z powodu choroby. Chociaż dziwnym zbiegiem okoliczności odeszli tego samego dnia. Wątpię, żeby ktoś ingerował w śmierć mojej matki. To i tak nie dałoby nikomu żadnych korzyści. Po opuszczeniu dworu przestała udzielać się w polityce. Za to w przypadku ojca to by było bardziej prawdopodobne. Jak to po opuszczeniu dworu?
To nietypowa sytuacja. Po prostu tuż po moim poczęciu moja matka opuściła zamek i zamieszkała na południu. Z tego co wiem, Aaron został tutaj z moim bratem. A mój brat zresztą, nie wiem, nigdy go nie poznałam. Zatonął na statku, gdy byłam małym dzieckiem. Przynajmniej z tego, co opowiadała mi matka. Ach, przykro mi. Ale kim był twój brat? Widziałem tylko 2 przerwane karty. Cóż, może on po prostu nie jest ważny w tej historii. Nie za bardzo wiem, kim on był. Nie było mi nawet danego poznać. Matka niezbyt dużo o nim opowiadała. Za to wiem, że gdy rodzice się rozstawali, to zostały wykonane 2 naszyjniki. Jeden dla mnie i jeden dla niego. W założeniu, że gdy on stanie się królem, a ja pozostanę po prostu nic nieznaczącą, zwykłą mieszkanką kraju, to któregoś dnia będziemy mogli się rozpoznać. Los jednak chciał inaczej. Wybacz, po prostu chyba niezbyt interesuje cię ta historia. Nie, właściwie to mnie interesuje. Jak wyglądał ten naszyjnik? Czasami go jeszcze noszę. Ma taką złotą zawieszkę w kształcie symbolu pik. Czekaj. Ma złotą zawieszkę w kształcie symbolu pika, czyli symbolu mojej karty. Ach, ten naszyjnik, który miałaś na sobie na tym spotkaniu. Pamiętasz wtedy, kiedy Hestia nas podsłuchiwała, no nie? Tak, ten naszyjnik, ale faktycznie to wszystko zaczyna nabierać coraz więcej sensu. Teraz mamy coraz więcej potwierdzeń, że te symbole z kart faktycznie są do nas w jakiś sposób przypisane. Akurat ta pewność to niewiele zmienia. Powinniśmy raczej zacząć myśleć nad tym, jak wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Będą walczyć między sobą. Musimy wejść pomiędzy nich. Nie sądzisz, że to nie najlepszy pomysł? Wiesz, przecież będą uzbrojeni. I o to chodzi. Nawet jeśli są naszymi wrogami, musimy rozegrać to w sprawiedliwy sposób. Jesteś okropna w taktykę. Przestań, to poważna sprawa. Co jest z tobą nie tak, Avery? Raczej to z tobą jest nie tak. Nagle nic z tego, co mówię, ci nie pasuje. Ach, czy naprawdę nie zależy ci na obronie naszego Nie świata? poznaję cię. Dlaczego w ogóle chcesz z nimi walczyć? Nawet nie wiesz, kim są. Oni są uosobieniem zła. Sieją chaos w naszej pięknej krainie. Zniszczyli Eliksir, stworzyli jakieś własne chore państwa i prowadzą jeszcze ze sobą wojnę. Nie atakując nic nie zmieniasz. Więc dokładasz się jeszcze do tej wojny. Czy naprawdę nie dałoby się tego wszystkiego rozwiązać pokojowo? Królowa Rialu, Hope. Ona naprawdę ma dobre zamiary. Ona nie chce walczyć, A obiecuję. więc ją spotkałeś, tak? Nie, ale jestem przekonany, że... Pamiętasz, po co tu wróciliśmy? Miałam wizję. Widziałam w nich ziemię Eliksir z plamioną krwią. Widziałam koniec tego, co tworzyliśmy przez tyle lat. Wiedziałam, że zbliża się niebezpieczeństwo. To jest nasz świat i powinniśmy go chronić. Ale Pamiętasz? przed czym w ogóle chcesz go chronić? Przed wojną, która bez naszego udziału i tak zaraz się skończy? Przed nienawiścią, która i tak była, jest i będzie? Zastanów się nad tym, co w ogóle mówisz, Avery. Nie ma już wielkiego przeciwnika, którego należy zabić i wszyscy już będą szczęśliwi. Wiesz, przed czym ten świat należy chronić? Przed tobą, Avery. Przed tobą!